Pierwsze wrażenie jest niezwykle ważne i nie ma znaczenia tutaj, czy chodzi to o pierwsze spotkanie z nowo poznaną osobą, czy stronę internetową firmy, czy chociażby logo marki. To, co zobaczymy jako pierwsze, z reguły decyduje o zainteresowaniu i odbiorze. Dobrą wiadomością, jaką chcę Ci dzisiaj przekazać, jest to, że w dzisiejszych czasach możesz w bardzo szybki i prosty sposób przygotować sama, własnoręcznie swoje profesjonalnie wyglądające logo, używając do tego darmowych narzędzi. I takim narzędziem jest Canva. Canva oferuje nam bardzo duży wybór wszelakich szablonów, m.in. szablonów logo, i możemy z nich korzystać zarówno w wersji Pro, jak i w wersji bezpłatnej. No i nie musisz mieć do tego żadnych zdolności graficznych, nie musisz mieć żadnego doświadczenia graficznego. Wystarczy Ci laptop, komputer, tablet, Canva darmowa i jakieś 15 minut wolnego czasu. Cześć, z tej strony Iza. Witam Cię serdecznie na moim kanale. Pomagam kobietom takim jak Ty poznawać świat online'u i tworzyć swój biznes od podstaw. W dzisiejszym filmie pokażę Ci szybki tutorial krok po kroku, w którym krok po kroku pokażę Ci, jak stworzyć swoje własne logo, które możesz wykorzystać w swoim własnym biznesie online lub marce osobistej. Poprowadzę Cię przez cały proces, można powiedzieć, że za rękę, od wyboru odpowiedniego szablonu, poprzez wybór kolorów, czcionek, aż po finalne dostosowanie tego szablonu do Twoich potrzeb. W tym filmie w Canwie stworzę dla swojego biznesu nowe logo, a Ty śmiało podążaj za mną. Tylko pamiętaj o jednym: dostosuj elementy, które znajdą się w tym logo, do swoich własnych potrzeb. Tak więc zaczynajmy. Całą pracę zaczynamy standardowo na stronie głównej Canvy i żeby tutaj się znaleźć, należy wpisać w wyszukiwarkę www.canva.com i następnie tutaj w prawym górnym rogu należy się zalogować bądź zarejestrować. Jak to zrobić, pokazuję w moich wcześniejszych filmikach. No i dobrze, jak jesteśmy tutaj już zalogowani bądź zarejestrowani, wchodzimy w górny pasek wyszukiwania i wpisujemy sobie po prostu logo. Po wpisaniu wyświetliły nam się tutaj różne podpowiedzi. I ja sobie chcę wybrać tutaj to logo o wymiarach 500 na 500 pikseli, dlatego też najeżdżam na to i klikam lewym przyciskiem myszy. No i zostaliśmy przeniesieni do gotowych szablonów, ponieważ dzisiaj na takich będziemy pracować. No i zwróćcie uwagę, że tych szablonów jest tutaj naprawdę cała masa. Tutaj Canva podpowiada, że jest ich 20 000. No i teraz, żeby wybrać ten, który najbardziej będzie nam odpowiadał do tego, co my chcemy zrobić, czy najbardziej będzie podobny do tego, który sobie wymyśliliśmy, możemy tutaj również zastosować słowa kluczowe, na przykład szpital, które nam podsuną jak gdyby propozycje z Canvy z gotowych szablonów. I tak to mniej więcej wygląda. No dobrze, ale my nie chcemy szpitalnych, bo my chcemy zrobić logo dla mnie, czyli no, będzie to raczej biznes dla kobiet. I oprócz tego, że możemy tutaj wyszukać poprzez słowa czy frazy kluczowe, możemy też wszystkie szablony przefiltrować poprzez styl, motyw, mogą być tylko i wyłącznie szablony w moim języku, możemy je przefiltrować przez funkcję lub przez kolor. Dodatkowo wśród tych szablonów tutaj na samym początku widzimy jak gdyby taki szary kwadrat. Jest to tak zwana pusta kartka, czyli gdybyśmy to wybrali, to w tym momencie zaczynamy pracę nad logo całkowicie od zera. Natomiast my chcemy przerobić jakiś szablon, dlatego też muszę poszukam tutaj szablonu darmowego i zaraz wybierzemy to, co mi się tak najbardziej podoba, bo jakiś tam projekt już w głowie mam. I jeszcze jedna uwaga, jak odróżnić projekt darmowy od płatnego? Ano w ten sposób, że każdy projekt płatny ma tutaj w prawym dolnym rogu koronę. I tu już w tym momencie wiemy, że jest to projekt płatny. No i dobra, i ja sobie teraz szukam jakiegoś takiego projektu, który by mi pasował i żeby był jeszcze bezpłatny na dodatek. Ten jest fajny, ale niestety on jest płatny. A my na razie nie chcemy płatnego. Zaraz zobaczymy. Ten też jest płatny, ale jest fajny. Dobra, wiecie co? Ja wejdę na ten i zaraz
coś Wam pokażę. Jesteśmy na tym projekcie. On jest co prawda płatny, ale spróbujemy zrobić tak, żeby nam się udało to zrobić tak, jak chcemy. Spójrzcie, tutaj autor zaproponował nam od razu 2 loga. Na jasnym tle i na ciemnym. No i teraz zobaczymy w podpowiedziach, czy jest coś w tym stylu, ale żeby było bezpłatne. No i szukamy. Na razie nic tu nie znalazłam podobnego. No nie ma nic takiego, co byśmy chcieli. Dobra, więc ja jeszcze spróbuję w inny sposób. Po prostu wejdę na autora tego projektu i zobaczę, czy nie stworzył ten autor coś podobnego, co mi się będzie podobało. I będzie dodatkowo bezpłatne. No i my sobie tutaj zaraz przeszukamy. Czyżby ona nic tutaj nie miała? Ma, ale niestety to też jest projekt płatny. Same płatne chyba dziewczyna robi. No tak, z tych, co mi się podobają, są same płatne, zobaczcie. No dobra. No to szukamy jakiegoś innego projektu, chociaż ten muszę Wam powiedzieć, że bardzo mi się podoba. No ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz, prawda? No więc poszukamy jeszcze coś innego, co będzie bezpłatne, a będzie mi się w miarę podobało. Mogłabym skorzystać z tego, tylko że tutaj będzie dużo przeróbek. No ale dobra, może nie będziemy już tutaj się zastanawiać. O, tutaj jest coś, co może przerobimy. I też są 2 projekty, więc wybieram ten. On jest bezpłatny, 500 na 500, więc lecimy. Jeszcze spojrzę sobie tutaj w podpowiedzi, czy nie ma czegoś, co skradnie moje serce. Ale na ten moment nie widzę. No więc dobra, zostajemy przy tym projekcie. Troszkę bardzo będę musiała go zmodyfikować, bo ja mam troszeczkę inną wizję, ale nie szkodzi. No i tak, na pierwszy ogień, że tak powiem, idzie ten napis, którego ja nie potrzebuję, więc go usuwam. Następnie wchodzę tutaj w zakładkę elementy i szukam czegoś, co będzie się kojarzyło z moją firmą. I tak, ja mam tutaj w ostatnio używanych bardzo dużo elementów, które wykorzystam do swojego logo, a to tylko i wyłącznie dlatego, że ja już ten film nagrywałam raz i niestety nagrałam go bez dźwięku, więc w tej chwili ponownie go nagrywam. No i dlatego wykorzystam to, co było ostatnio używane. I ja chcę taką dziewczynę. Ponieważ moja firma zajmuje się biznesem online dla kobiet, więc mi się kojarzy akurat ta dziewczyna z moją firmą. Ty też musisz pamiętać o tym, żeby elementy, które wstawisz do swojego logo, w jakiś tam sposób mogły pomóc potencjalnemu klientowi zidentyfikować, czym Twoja firma się zajmuje. No i teraz ja bym chciała, żeby napis był tutaj na górze. Dlatego też ja usunę sobie i ten okrąg, i ten napis, bo to mi jest do niczego niepotrzebne. Tak jak mówiłam, niestety będzie dosyć dużo przeróbek w tym akurat projekcie, ale nie znalazłam nic bardziej, co by mi odpowiadało. No i dobrze, i teraz wchodzimy na tekst. Ja sobie daję tutaj podtytuł, bo nie chcę, żeby te litery były zbyt duże i wpisuję nazwę swojej firmy. Mamy już i teraz ten napis przenoszę w to miejsce, w którym bym chciała być i chcę go zakręcić, ponieważ bardzo bym chciała, żeby to było takie półkole. Wchodzimy tutaj na efekty, zjeżdżamy na zakrzywienie. No i zobaczcie, ja już to prawie mam. Mam taki napis, tylko że nie wiem, czy ten napis tak naprawdę nie jest troszkę za mały, w sensie odstępy między literami, więc sobie teraz wejdę na odstępy i zwiększę, pobawię się tym po prostu. Wam też proponuję eksperymentować, dlatego że to nie jest nic strasznego. Trzeba próbować, sprawdzać, zmieniać, kombinować, bo Canva jest naprawdę bardzo intuicyjnym narzędziem i nawet jeżeli pomylisz się, czy coś Ci się nie będzie podobało, wszystko jedno, to pamiętaj, że zawsze tutaj na górze masz dostępny przycisk cofnij i zawsze możesz z niego skorzystać, tak jak na przykład ja teraz. Zobacz. Także naprawdę proszę się nie bać, bo to nie jest nic trudnego.
Dobra, ale teraz mieliśmy tutaj rozstrzelić trochę te literki. No więc wchodzę tutaj na interlinię, nie interlinię, tylko odstępy między znakami i spróbuję troszeczkę je rozsunąć. Załóżmy na 121. No wygląda to już lepiej, ale to jeszcze dalej nie jest to, co ja bym chciała. No ale dobra, trudno. I teraz damy tutaj na dole mój slogan, z tym, że teraz się zastanawiam, czy chcę slogan też mieć w takim jak gdyby półokręgu, czy dać w linii poziomej. I myślę, że dam to po prostu w linii poziomej, czyli znowu dodaję podtytuł, ja sobie go od razu przenoszę w dół. I tutaj sobie napiszę mój slogan. Dobra, no i powiedzmy, że prawie już mamy logo nowe. No i teraz chciałam Ci sprzedać takie 2 protipy. Pierwszy protip jest taki, żebyś na logo nie umieszczała zbyt wielu elementów, dlatego że to logo będzie nieczytelne, szczególnie wtedy, kiedy będzie w małej wersji, jak na przykład chociażby favicon, tak? I drugim protipem jest, żeby używać przy tworzeniu logo 2, maksymalnie 3 kolorów, bowiem większa liczba kolorów może utrudnić umieszczanie go na różnych tłach czy materiałach. I jeżeli masz już swoje kolory, no to super. Natomiast jeżeli jeszcze ich nie masz, to też taka mała podpowiedź z mojej strony, warto by było, żebyś zapoznała się z taką chociaż podstawową znajomością psychologii kolorów w biznesie. I żeby wybrać taki kolor, który będzie odpowiedni dla Twojej firmy czy marki, warto jest zrobić wcześniej takie badania właśnie odnośnie tej kolorystyki, żeby wybrać coś, co się kojarzy i z Twoją firmą, i żeby miało dobry odbiór wśród przyszłych klientów. Natomiast jeżeli nie masz na to czasu, bądź z innych powodów nie zrobiłaś takiego badania, to też nic straconego, ponieważ przygotowałam specjalnie dla Ciebie króciutki przewodnik po kolorach w biznesie. I przewodnik ten jest darmowy i możesz go pobrać z mojej strony. Link zostawiam do niego w opisie filmu. I powiem Ci jeszcze taką krótką rzecz, że moim głównym kolorem jest kolor granatowy i jak ja go wybierałam, to w ogóle nie zastanawiałam się nad psychologią kolorów, ponieważ w ogóle o niej nie słyszałam wcześniej. I zdecydowałam się na ten kolor granatowy, ponieważ jest to mój najukochańszy kolor, jaki tylko istnieje na świecie. I dopiero później, za jakiś czas dowiedziałam się, że jest to kolor, który kojarzy się ze spokojem, bezpieczeństwem, zaufaniem, profesjonalizmem czy chociażby pewnością siebie. I między innymi dlatego też wybiera się ten kolor granatowy na mundury czy na jakieś stroje służbowe. I muszę Wam powiedzieć, że to był dobry wybór. Może tak, krótko i na temat. No i dobrze, teraz już wracamy do naszego projektu. Jak widzisz, ono jest czarne na takim kremowym tle. Ja tego koloru chcę się pozbyć, więc po prostu usuwam to tło, żeby było białe. I wszystkie napisy, które są, w ogóle całe logo chcę właśnie stworzyć w swoim kolorze firmowym, czyli granatowym. Zaznaczam sobie napis, następnie wchodzę na literkę A i wybieram kolor granatowy. To samo robię z dolnym napisem. Wow. I to samo robię tutaj z tym elementem grafiki. I fajnie by było, gdyby udało Ci się, wybierając grafikę, wybrać taką, w której też można zmienić kolor, żeby to wszystko jakoś tak w miarę spójnie wyglądało. No i dobra. No i teraz wygląda to w ten sposób. Wydaje mi się, że troszkę ta pani przy laptopie jest za duża, bo ja bym chciała, żeby to Izabela Parys Online było bliżej mojego sloganu. Więc sobie tą grafikę po prostu zmniejszę. Może nie dużo, ale sobie ją zmniejszę i mój slogan podniosę bardziej do góry. No i tak to mniej więcej wygląda. Jeszcze chciałabym teraz, żeby między lewą a prawą stroną była taka sama odległość całego loga. Dlatego sobie, albo nie będziemy tak robić. Zrobimy najpierw tak. Każdy jeden element będę wyrównywała właśnie, żeby był pośrodku między lewą a prawą stroną. Dlatego wchodzę tutaj na wyrównaj strony i następnie wybieram wyśrodkuj. Super. Teraz robię to samo z drugim napisem. Też wybieram wyśrodkuj i to samo zrobię z grafiką. Żeby wybrać tą opcję wyśrodkuj, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy. Wjeżdżamy na wyrównaj i tutaj widać, że grafika jest idealnie po środku. Ale moim zdaniem ona jest na pewno po środku, ale jakoś wydaje mi się, że tutaj jest strasznie pusto z tej strony. No ale żeby tutaj już mówię, więcej nie dawać tych różnych elementów, żeby to było bardziej czytelne, ja sobie zostawię chyba w ten sposób i to podniosę odrobinę do góry.
i mam powiedzmy takie półkole. No i dobrze, i teraz warto by było, żebyśmy to tło, to logo mieli też na ciemnym tle, żeby można było je umieścić właśnie na jakichś ciemniejszych stronach czy materiałach, no wszystko jedno. I widzicie, że tutaj autorka też zrobiła właśnie dwa rodzaje, na jasnym i na ciemnym. To sobie usuniemy, bo to nam jest niepotrzebne. I następnie te nasze logo ja sobie zduplikuję. I jak mam już je zduplikowane, zaznaczę sobie cały projekt, nawet go sobie zgrupuję i zmienię mu kolor na kolor biały. Panna mi się nie zmieniła na biało, więc ją też zmienię na biało. No i mam biały projekt na białym tle, ale spokojnie. Zobacz, teraz klikam sobie tutaj gdzieś, gdzie mniej więcej nie było żadnego mojego projektu. Łatwo to widać, bo w momencie, kiedy najedziesz na ten projekt, a on jest zgrupowany, no to wyświetla nam się prostokąt. Więc ja klikam w miejscu, gdzie nie ma mojego projektu i zmieniam kolor. I ja chcę, żeby tło było właśnie granatowe. I zobacz. I tym oto sposobem mam dwa projekty. Projekt na jasnym tle z ciemnym napisem i na ciemnym tle z jasnym napisem. No i teraz tak naprawdę zostało nam tylko wyeksportowanie tego projektu. Kurczę, znowu nie zmieniłam nazwy. Widzicie, jaka ja jestem? Więc zmieniam sobie nazwę na taką, jaką chcę. Czyli wpisałam sobie IP Online nowe logo, żebym wiedziała, że to jest moje nowe logo i może jeszcze zrobię sobie razy 2. No i dobrze, mam już zmienioną nazwę. No i teraz będziemy właśnie je eksportować. Klikam na udostępnij, następnie na pobierz link. No i teraz są dwie opcje. Jeżeli masz wersję Pro, możesz to logo pobrać całkowicie z tłem przezroczystym. Natomiast jeżeli nie masz wersji Pro, to też nic straconego, dlatego że takie logo pobierasz w takiej formie, w jakiej jest, następnie przychodzisz na stronę Remove.bg i tam za pomocą 2-3 kliknięć pozbywasz się tła. Także naprawdę to nie jest nic, że tak powiem, straconego, czy nic nie przepadło. No i dobra, chcę teraz wyeksportować sobie te dwa loga. I ja proponuję Ci pobrać pojedynczo strony, czyli najpierw stronę pierwszą, a stronę drugą pobierzemy za momencik. Dlaczego tak robię? Dlatego, że jeżeli bym pobrała wszystkie strony na raz, to by mi się zapisało to w zipie. Nie każdy ma zipa, nie każdy też wie, jak to obsługiwać, dlatego ja też robię to w ten sposób, żeby każda z nas miała możliwość skorzystania z tego. Jeżeli umiesz obsługiwać zipa, jeżeli go masz, wiesz co z tym zrobić, śmiało możesz pobierać wtedy wszystkie elementy naraz. No i dobra, mamy pobrane nasze loga, no i Ci już pokażę, jak one wyglądają. Podczas projektowania logo kluczowe są 3 elementy. Po pierwsze, musi przyciągać wzrok. Po drugie, musi jasno komunikować, czym zajmuje się Twoja firma. I po trzecie, musi oddawać charakter i osobowość Twojej marki. Pamiętaj, że ludzie szczególnie zwracają uwagę na te rzeczy, które są atrakcyjne wizualnie. Mając już to gotowe logo, musisz odpowiedzieć sobie na 2 pytania. Pierwsze pytanie to, czy patrząc na to logo jesteś w stanie powiedzieć od razu, czym zajmuje się firma? No i drugie pytanie to jest, czy stworzone przez Ciebie logo podoba się wizualnie, jakie sprawia pierwsze wrażenie i czy jest w stanie przyciągnąć uwagę klienta. I o ile na pierwsze pytanie odpowiemy właściwie tak na pstryknięcie palcem, o tyle w drugim pytaniu odpowiedź wymaga jakichś tam ocen i opinii. I zarówno oceny, jak i opinie są sprawą bardzo subiektywną. Dlatego też ja bym proponowała Ci pokazać to logo kilku osobom. Mogą to być znajomi, mogą to być, nie wiem, przechodnie na ulicy. To już też jest pełny wybór jak gdyby. I zadać im dokładnie te 2 pytania. I w zależności od ich odpowiedzi albo akceptujesz logo w takim stanie, jakie jest, a jeżeli to logo nie odpowiada w sposób pozytywny na te pytania, które zadałaś, to przystępujesz do jego poprawienia. I absolutnie nie stresuj się tym, że musisz coś poprawiać. To normalne.
Każdy, ale to dosłownie każdy coś tam poprawia. Nawet profesjonalny grafik, mimo szczegółowych wytycznych, też poprawia nie raz, nie dwa, nie 5 swój projekt. Jeśli nauczyłaś się w dzisiejszym filmie czegoś nowego, zostaw łapkę w górę i subskrybuj mój kanał. Zachęcam Cię również do odwiedzenia opisu tego filmu, w którym znajduje się link do darmowego narzędzia, które przygotowałam specjalnie dla Ciebie, w którym chcę Ci przybliżyć chociaż odrobinę psychologię kolorów w biznesie. Myślę, że jest to dosyć przydatna informacja. A teraz żegnam się z Wami bardzo serdecznie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!